Akcja filmu Uczta Babette rozgrywa się w czasach rewolucji francuskiej. Fala terroru zmusza wielu do ucieczki z Francji. Wśród uciekających jest tytułowa bohaterka filmu, Babette. Przybywa ona do cichej miejscowości na prowincji w odległej Skandynawii i dzięki polecającemu listowi znajduje schronienie w domu dwóch ubogich sióstr, Martiny i Filipy, które są wtedy samotnymi staruszkami, troszczącymi się o ubogich. Babette, prosząc o dach nad głową, podejmuje się pełnić rolę służącej. Gotuje, sprząta, wykonuje polecenia zgodnie z wolą swoich dobroczyńców. Film ukazuje też młodość sióstr. Przenosimy się do czasów, kiedy są młode i piękne i mają wielu adoratorów. Wcześniej prawdopodobnie zmarła ich matka i pozostały same pod opieką ojca, który jest pastorem. Jest otaczany szacunkiem członków wspólnoty. Ma silny wpływ na córki, dlatego te odrzuciły wszystkich kandydatów na mężów, czym sprawiły nieukrywaną radość ojcu. I tak Martina odrzuciła starania młodego oficera kawalerii, który żegnając się z nią powiedział: „Odjeżdżam na zawsze. Nauczyłem się tutaj, że życie jest trudne i okrutne i że na tym świecie istnieją rzeczy nieosiągalne”. Tak naprawdę to było ich przedostatnie spotkanie i będą mogli ze sobą jeszcze porozmawiać u schyłku swojego życia. Wrócimy jeszcze do tego. W młodszej z sióstr, Filipie, był zakochany słynny śpiewak francuski, którego dziewczyna oczarowała pięknym głosem. Zaproponował jej lekcję śpiewu i zapewniał, że zrobi karierę w Paryżu u jego boku. Dziewczyna jednak w pewnym momencie pisze liścik swojemu adoratorowi, że rezygnuje z lekcji i kariery śpiewaczki. Wydaje się, że uległa szantażowi emocjonalnemu, egocentrycznego ojca. To właśnie ów Francuz w podeszłym już wieku polecił Babette siostrom, powołując się na wcześniejszą znajomość. Podoba mi się scena, w której widzimy go piszącego list polecający dla oczekującej Babette, w którym zawarł swoje życiowe przemyślenia. Napisał: „I kiedy pomyślę o sobie, samotnym, posiwiałym człowieku, zapomnianym przez tych, którzy niegdyś wielbili go i podziwiali, myślę, że pani wybrała lepszą drogę przez życie. Czym jest sława? I tak śmierć czeka nas wszystkich”. Kiedy piszę te słowa, czuję, że śmierć nie jest końcem. W raju usłyszę raz jeszcze twój głos. Tam przez wieczność będziesz trwać jak wielka artystka. Do tego Bóg cię przeznaczył. Ten człowiek jest przekonany, że będzie mógł usłyszeć w niebie śpiew swojej ukochanej. Dary Boże przecież są nieodwołalne. Czy zatem w niebie nasze uzdolnienia, talenty będą mogły być rozwijane i będziemy mogli nimi cieszyć innych zbawionych? Wydaje mi się to bardzo prawdopodobne. Pewnego dnia przychodzi wiadomość o głównej wygranej na loterii. Babette staje się właścicielką znacznej sumy pieniędzy. Jej chlebodawczynie przewidują rychłe rozstanie. Babette prosi, by pozwoliły jej urządzić na pożegnanie kolację dla całej wspólnoty. Ponieważ propozycja ta budzi pewne kontrowersje ze względu na ascetyczny styl życia wspólnoty, Babette po raz pierwszy prosi siostry, aby mogła przygotować kolację w dniu, w którym wspólnota wspominała zmarłego już wtedy pastora. Siostry wyrażają zgodę. Ich zdumienie budzą przygotowania, jakie czyni Babette. Zamawia wiele niecodziennych produktów, a wśród nich przepiórki oraz przyprawy, jest i żółw, i zamorskie owoce, i rzadkie gatunki wina. Gdy ubodzy członkowie wspólnoty przybywają na kolację, ich oczom ukazuje się niecodzienny widok. Stół jest tak suto zastawiony i tak przyozdobiony,
jakby to było przyjęcie na Zamku Królewskim. Goście początkowo udają, że nie robi to na nich wrażenia, ale pierwsze degustacje potraw wprawiają ich w zachwyt. Znikają konwenanse i rozpoczyna się tak wspaniała uczta, jakiej nie mieli zapewne w całym swoim dotychczasowym życiu. W uczcie uczestniczy sędziwy już generał, który niegdyś starał się o rękę jednej z sióstr. U schyłku życia analizuje wybory, jakich dokonał. Zanim wyruszył na ucztę, Babette spojrzał w swoje odbicie w lustrze i zacytował fragment Kocholeta: marność nad marnościami, wszystko marność. Cała końcowa sekwencja filmu to nawiązanie do zakończenia drugiego rozdziału Księgi Kocholeta. Posłuchajcie fragmentu. Co bowiem otrzyma człowiek za każdy wysiłek swego umysłu i za cały trud, w jakim pracuje pod słońcem? Tak, jego zajęcia nie przynoszą mu niczego, jak tylko ból i udrękę każdego dnia. Jego serce nie zaznaje spokoju nawet w nocy. Także i to jest marność. Tak więc nie ma dla człowieka nic lepszego, niż jeść i pić i cieszyć się owocami swego trudu. Stwierdziłem, że to wszystko pochodzi z ręki Bożej, bo nikt nie może jeść ani doświadczać przyjemności, jeśli Bóg mu tego nie urzeczy. Gdyż rzeczywiście On udziela mądrości, wiedzy i radości człowiekowi, który mu się podoba. Na grzesznika natomiast nakłada trud zbierania i gromadzenia, aby potem oddał to wszystko temu, kto się Bogu podoba. Także to jest marność i pogoń za wiatrem. W pewnej chwili uczty generał wstaje od stołu i wygłasza krótką mowę. Przychodzi czas, kiedy otwierają ci się oczy i zaczynasz pojmować, że łaska Boża jest nieskończona. Należy tylko czekać na nią z ufnością i przyjmować ją z wdzięcznością. Łaska nie zakłada żadnych warunków wstępnych. I tak, wszystko co wybraliśmy, zostanie nam dane, a wszystko co odrzuciliśmy, czego się wyrzekliśmy, także zostanie nam dane. Tak, otrzymamy na powrót także to, czego się wyrzekliśmy. Gdyż łaska i prawda spotkają się, a sprawiedliwość i rozkosz ucałują się. W tym radosnym i podniosłym momencie uczty uczestnicy przyznają się do złych rzeczy i proszą innych o wybaczenie wyrządzonych im krzywd. A gdy wychodzą, tańczą, trzymając się za ręce pod rozgwieżdżonym niebem. Na koniec, po wyjściu wszystkich rozradowanych gości, siostry przychodzą do zmęczonej Babette, która cały czas spędziła w kuchni, aby jej podziękować i pożegnać się z nią. Ona zaś stwierdza, że nigdzie nie wyjeżdża, bo też nie ma gdzie i za co. Jak to nie masz za co? A główna wygrana? Pada pytanie. Wszystkie pieniądze przeznaczyłam na przyjęcie dla was. Chciałam się wam odwdzięczyć i zrobić wam radość, odpowiada Babette. Myślę, że Babette to obraz Boga Ojca, który przygotował dla nas coś, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani rozum nie może pojąć. Babette też jest obrazem Chrystusa, który z pasją trudzi się dla naszego zbawienia. Na przykładzie Babette widzimy, że człowiek bezinteresowny jest prawdziwie wolny. Nie ograniczają go chciwość ani nadmierna przezorność. Nie niszczy jego duszy zazdrość ani lęk przed opinią otoczenia. Służy, wsłuchuje się w potrzeby bliźnich, bo chce ich dobra. Czyni tak ze względu na miłość do Boga. W Biblii w księdze Syracydesa czytamy: postępuj łagodnie we wszystkim, co czynisz, a przez prawych będziesz miłowany. Im więcej znaczysz, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Łagodność i pokora. Łagodność to pokój, z jakim pełnimy wszystko, co jest wolą Boga.
Pokora to wewnętrzne nastawienie umożliwiające nam służenie siostrom i braciom, nie wywyższając się. Pokora nie polega na tym, aby mówić i myśleć o sobie źle. Pokora to właściwa ocena własnych możliwości, bez udawania gorszego niż się jest. Kto jest pokorny, nie patrzy na innych z pogardą, nie ocenia od pierwszego wejrzenia, nie mówi, ten jest głupi. W błędzie są ci, którzy uważają, że pokora oznacza bierność wobec przeciwieństw, uleganie innym, rezygnację z własnego zdania i z własnych celów, przytakiwanie i przymilanie się innym. Niektórzy mówią, pokorne ciele dwie matki sssie. To ciele nie jest pokorne. Jest cwane, wyrachowane, pazerne i perfidne. Człowiek prawdziwie pokorny nie tylko zna swoje miejsce w życiu, nie tylko wie, na co go stać i jakie cele może sobie postawić, ale także konsekwentnie do nich dąży, odrzucając fałszywe kompromisy. Pokora nie dopuszcza egoizmu, prowadzi do zatroskania o innych. Bez niej nie ma miłości ani Boga, ani bliźniego. W Biblii czytamy: Bóg pokornym odsłania swe tajemnice, tylko pokorni oddają mu chwałę. Nie szukaj spraw ukrytych przed Tobą i nie badaj tego, co jest silniejsze od Ciebie. Nie trudź się niepotrzebnie tym, co Cię przerasta. Wyjaśniono Ci więcej, niż może pojąć ludzki umysł. Wielu bowiem zgubiła zarozumiałość i na błędnych wyobrażeniach potknęły się ich umysły. Nieszczęście pyszałka jest pewne i nieuleczalne, gdyż ziele zła zapuściło w nim korzenie. Roztropne serce rozważa przysłowia, a uważne ucho ucieszy się mądrością. Jak woda gasi płonący ogień, tak jałmużna gładzi grzechy. Kto czyni dobro, znajdzie je na końcu, a gdy się potknie, ono będzie mu podporą.